Szczerze, jak ten film wyjdzie, to będzie tak mocne i trzymamy kciuki. Jesteśmy dzień przed, jakby mamy specjalistę. Kuba, Patec, słuchajcie, on robił nocki. Noc w parku wodnym, noc w Ikei. Ja wam powiem, jak to mniej więcej wygląda. Mieliśmy w planie jechać do Warszawy, nagrać filmik, który widzieliście wczoraj. To był filmik z łyżew, ale ja uznałem, nie może tak się skończyć. Mimo wszystko. To już dawno ten pomysł mimo wszystko, słuchajcie, są dwie ekipy, są dwa domy. Czuć tą nutkę rywalizacji. Trzeba to jakoś tak fajnie... Nie no, powiedzmy prawdę. Chcemy troszkę upiłować nosa. To jest bardzo ciekawy pomysł, to jest mega zabawne, rozumiecie na czym polega cała parodia? Że po prostu zostajemy na noc gdzieś w miejscu, w którym no nie powinniśmy i oni właśnie o tym nie wiedzą. Plan jest taki, żeby Team X nie dowiedział się o tym w ogóle, żeby dowiedzieli się o tym w tym momencie, czyli jak wyglądacie ten film. Ty się umówiłeś ze Stewartem, że my możemy tam wejść. Znaczy napisałem Stewartowi, że no coś tam wpadniemy, będziemy przy okazji w Wawie, oni wiedzą tyle. Teraz słuchajcie, no jest stres, kurczę, i w sensie gadaliśmy z chłopakami, że ja pitole, to jest mocne. Myśleliśmy mniej więcej jakby to mogło wyglądać, ale tak naprawdę nie da się tego No bo nie byliśmy tam, nie? Inaczej, ogólnie plan jest taki. Są poziomy, które trzeba zrobić i im to bardziej trzeba spełnić, hardkorowo, tym na pewno lepiej. najważniejszą rzeczą jest to, i to jest część planu, że Patecki Nagranie. ma być smutny. Żeby naprawdę, nie był atencyjny. Żeby nie był atencyjny, żeby nie był w ogóle... Chwila, jestem atencyjny normalnie? Wpadajcie na mojego Instagramka. Żeby nie rzucał się w oczy, no. żeby w momencie jak on zniknie, bo to będzie właśnie ta nasza tutaj pchełka, która się wślizgnie, żeby nikt nie zauważył. Ej, czuję się jak powrót do starych lat. Ej, szczerze, To jest koniem trojańskim! to jest coś takiego, to nie jest stres, to jest taka ekscytacja, czuję takie... Co to się działo? To jest coś takiego, co ty chcesz, to jest takie wścibskie, lubię robić takie rzeczy. Generalnie Kubuś zostaje w środku, my wszyscy stamtąd wyjdziemy po jakimś czasie, oczywiście nie jakoś od razu, tylko... No i ja z Trąbą zostaniemy na terenie posesji, w sensie na terenie działki i Kuba w nocy, jak już wszyscy zasną, nam otworzy i wejdziemy sobie do środka, do domu. Jest stres, ogólnie Ekscytacja. jest ekscytacja i szczerze ja bym chciał być tą osobą. Fajnie, ja też Pateckim, się cieszę. Ale myślę, żeby zauważyli życie. myślę, że mogliby zauważyć, dlatego właśnie Kubuś. Była prosta dedukcja, kto ma iść. Sprawdziliśmy, ile kto ma na Instagramie i wybraliśmy ciebie. No. Tak to bywa w tym świecie, nie? Tylko to się liczy, nie? Ale serio, to będzie mocne, słuchajcie. Subskrybujcie kanał, czerwony przycisk jest na moim paluchu i w ten sposób zaczynamy. Dzisiaj jest dzień przed, jutro rano jedziemy, nagrywamy łyżwy, które już widzieliście i później jedziemy do Stewarta, do domu X i działamy. Jakieś przebiteczki, ej! Ej, dobra, jak coś to miałem otwarty rozporek, bo się myłem przed chwilą. I musiałem zmienić ten. Ja to robię naprawdę, ja się czuję tak dobrze, w sensie czuję ten taki powrót do przyszłości i wiem, że będzie dobrze, wiem, że to wyjdzie po prostu. A jak nie wyjdzie, no to też będzie fajnie, nie? Ej, ale ustalcie jeszcze plan przypału, czyli na przykład jeżeli łapie was Błoński, Bierę Błońskiego! to bierzecie Błońskiego do akcji i odpierdziecie jakieś chore akcje na tym. W takich momentach czuję się jak wojownik, który zostaje mi zlecone zadanie, ja to zadanie spełniam. W tym momencie moje zmysły są wyczulone o 15%. Jak będziemy na miejscu domu ekipy, będą o 50%. Domu X. No właśnie, dlatego sprawdzam też, czy twoje zmysły są wyczulone. Dokładnie. Czuję to, stary, widzę te drzwi, czy tam okno, to nie ma znaczenia. Widzę jak jestem w środku. Widzę. Ale też, to jest, ja wiem, że to wyjdzie, Jeżeli jest jakieś zadanie, jest jakiś cel, trzeba to wykonać i zostanie to wykonane. I dzisiaj wpuszczę was tam. I wejdziemy i zrobimy najlepszą nockę, chłopie, Na świecie. tak. Od momentu, w którym wejdziemy, jesteśmy na misji, jesteśmy podejrzani. Jedno złe słowo, jedno coś i już możemy być zdemaskowani. Nie, no wiadomo, musimy uważać, nie? Ale będzie git. Jesteśmy sobą, trzymamy się planu. Ogólnie też dużo później jedziemy tam niż splanowaliśmy początkowo, bo początkowo mieliśmy być na, nie wiem, 20, albo nawet 19, a jedziemy tam 22, 23. A to też nie jest dziwne dla nich na przykład, że idziemy, wy to musicie przynajmniej z 3 piwka. Ja gadałem ze Stewardem, że po prostu tak się robimy. No. Nasz plan jest dobry, ale można go usprawnić na przykład o jedną osobę, bo jeżeli ja znikam sam, No. to jest takie coś, że ja znikam sam. Możliwe, że robię z siebie gwiazdy i nikt o mnie w ogóle nie pamięta, że robię nocki i wszyscy mają na mnie wydupane. Ale się znają. Ale robią. I mówią o tobie. Wiedzą, że ja robiłem takie rzeczy. I na przykład jest opcja taka, że Marcysia wychodzi po prostu, idzie ze mną, nie pocieszyć, bo mam po prostu, wiesz, co się stało, jest gorszy dzień, jest zła atmosfera. I w tym momencie nie tylko ja się nie pożegnałem, ale ja i Marcysia. Nikt nie pomyśli, że na nockę zostaje też Marcysia. Rozumiesz? No nie, No i to... po jakimś czasie się zbiera reszta właśnie, że Patecki pojechał, mówi, no, na przykład za 20 czy 30 minut, nie? Żeby Znaczy, wydaje mi się, że ważny jest element, żeby zniknięcie twojej i na przykład Marcysi, żebyśmy to my zauważyli. W sensie na przykład wcale losowo, wiesz, na przykład ja się pytam Trąbę. Tak. Gdzie jest Patecki? Gdzie jest Patecki? Patecki poszedł? No, Trąba. I ty mówisz, że gadał z Marcysią. No, z Marcysią, bo coś Tak. tam było. I słuchajcie, i na przykład... To mi się wydaje, że to jest ważne, my to musimy zauważyć. Ja bym rozdzielił wyjście Marcysi do samochodu i
minutę później, 2 minuty później i Krzychu i 2 minuty później, bo Marcysia musi być w wozie już, zaparkujemy dalej tym wozem, żeby też nie było na widoku. I w tym momencie Krzychu mówi tyłem. do domu. Tak. A ogólny zamysł jest taki, że Patec nie zdał kolosa i jest strasznie smutny. Bo ma kolos i jeszcze ja bym dorzucił element miłosny. Tak, bo o tym się nie rozmawia. Dojazd od tubeczki z Krakowa, czy coś takiego. Chłopaka. 3 minuty, Marcysia idzie do wozu i 2 minuty. Ja wtedy robię tą akcję z choinką. Dobra. Jaka akcja z choinką? No wujas się wpierdala w choinkę, nie? Po pijaku. Ej, ja przychodzę tam od razu rzuci mi drineczka i później też tak z łańcuchami z choinki. Ej wujaszek, dobrze to. I zapominamy mi Pateca. Tak, A ja tam pod choinką siedzę skitrany. Nie, Michael Wujaszek, w waszej misji musicie pić alkohol. rzuć mi choinkę, dobrze. Musisz naganiać imprezę, musisz być dobrym kuzynem z Francji. Jak nie chcesz Marcysia, to Kasia. Ty Kasia też taką osobą. Kasia też może być. Kasia na chillku może być osobą. Bo Kasia się kurwa odpierdala, mu wpadłem w choinkę. Ten do domu. Oj, wujaszek już sobie Pamiętajcie, żeby się tam też dobrze bawić, żeby też dobrze spędzić czas. To jest zabawa, rozumiesz, to jest zabawa. My się tam bawimy, wiesz, ta noc to jest dodatek, który wyjdzie, ale pamiętajcie, żeby też pamiętać o sobie, żeby się dobrze bawić, żeby się... Widzę tę wizję, jak otwierasz mi drzwi już. Właśnie, i teraz tak, pytanie, drzwi czy okno? Trzeba to będzie ogarnąć na bieżąco, to jest coś takiego? Lepiej okno. Lepiej okno. Lepiej okno, ale... I lepiej pod film. Ale jak już będą na pewno spali, to pod film lepiej drzwi, nie? Że chłopie nam drzwi główne otwierasz. Chodzimy i jesteśmy z Piotrem, który nagrywa vloga do mnie, więc dawaj Stewart, oprowadź nas po chacie. Nie mogę się doczekać, aż będą w środku. Moi drodzy, jedziemy do celu, jedziemy na miejsce. Wszystko jest w sumie gotowe, plan obmyślony, obgadany. No i teraz tylko trzymać kciuki, żeby wszystko wyszło. Dobra, słuchajcie, wchodzi Piotrulo, trąba ma wódkę, wszystko, ja się pytam Krzychu wchodzi. Krzychu, masz paluszki? Piotrulo chciał paluszki, tam potrzebował. No kurde, zapomniałem. Dobra, wbiega na stację, wychodzi i mi daje kurwa coś takiego. A chodziło o baterię. O baterię kurwa. Siema! Cześć Stewardka. Jezu, to jest ten dzień, nie? Kiedy przychodzisz do youtuberów. To jest ten dzień, Kiedy gdzie przychodzisz do youtuberów na chatę i nie możesz wejść normalnie, nie? Twoich współtowarzysze wezwali nas, żebyśmy dołożyli kilka challenge'y, wiesz, więc jesteśmy. Ale tylko wyrzucę wtedy. No. Dobra, wrzucajcie kurtki. Kurtki, tak? Tak. Witam serdecznie. Kurtki tam zostawiamy. O no, pies uciekł. Z kim się jeszcze nie witałem? Nie wiem. Cześć. Chyba się ślisko jest. Cześć. Ja idę spać. Ja mam jutro o 6 pobudeczkę. Ojejku, Tak. to współczuję. Babene, ja jestem fanem. Serdecznie, witam, cześć. Co? Ej, dobra. Jesteśmy sami? Tak. Stu tam jest. Ogólnie jest git, wydaje mi się, że jest git. W sensie, pytanie, czy oni tam mają swoje kurtki też, ale wydaje mi się, że nie, więc wtedy tam by mógł się schować. No i ej, Mat, jak tam konfrontacja? Nie, jeszcze tutaj Kasper stoi bokiem, jeszcze nic nie mówi do mnie, jeszcze tutaj nie gadaliśmy, no jeszcze tutaj. Dopiero Wiesz, zaraz setupujemy jakąś konfrontację, nie? Zaraz będzie tutaj starcie z drogi, uwaga, nie? Pamiętajcie, on go nie lubi! Pamiętajcie, on go nie lubi! Uwaga, ale mocno uderzył? Mocno uderzył, mocno. Aż musisz Mike powiedzieć, czy to jest czerwona, czy to jest czarna karta. Nie, To jest czarna, dobra. Tak? Czarne. Na pewno? Na pewno. Dobra. Czarne. Stary, zróbmy teraz tak. Zamienimy kolejność. Tutaj będą czarne, a tu czerwone. Okej. No dobra, musimy to zrobić teraz. No to lecimy. No, teraz jakie? Czerwona. Czerwona? Okej, czyli teraz tutaj idą, dobra, świetnie. Co ty właśnie powiedziałeś? Czerwona. Czerwona. Michael nigdy nie wygra. Czerwona. To nie było tak, że... Czerwona. Stary, zobacz, jeśli wszystko poszło zgodnie z planem, te tutaj powinny być dwie czerwone, a tutaj powinieneś dokładnie robić, a nie, bo to, wiesz, to jest mega dziwne. Ale w tym momencie, stary, No dobry jesteś Michael, no. nie mam pojęcia, jak to żeś zrobił, stary. Dobry jesteś Michael. Wszystkie tutaj były czerwone, a dokładnie w tym miejscu
wszystkie czarne, mimo tego, że leciałeś, wiesz, połowa po połowie. Ale chciał szukać. Dobrze, tak wujek uczył, sprawdź. Potargaj każdą. Zobacz, czy są normalne. Liczyłem na palcach specjalnie. Ej, dobra Stewart, co? Pokażesz ten dom? Oprowadzisz nas? Jasne. Ale to będziemy całą kolonią, nie? Zdradzę wam mały sekret. Kurde, nic nie zdradzę, bo jest ciemno. Mamy jakoś ten? Tu jest pokój, tak? Obecnie, ale za niedługo już nie będzie. To jest słynna, no tu jest moja jaszczureczka. Fajnie jest mi pokazał. To jest Ale ładna. To jest... Jak się patrzy w ogóle, jak idealnie stanęła na środku, No on to jakby wiedziała, że przyjdziemy. Ojej, popatrzył. Ej, czekajcie, ja nie widzę. No i tam jest pleśń na ścianie, słynna pleśń domu X. Serio? No, ale ja nie mogę na razie tu spać, więc czekamy aż to naprawię. Łazienka, no dobra, lecimy dalej. Ej, siadamy tutaj i mówimy tak. Z kim stałeś się w tamtym tygodniu? Tu mamy kuchnię, w sumie... Ale kuchnię macie bardzo ładną. O, a tu mamy takie suche rzeczy. Taką... Jakaś Suche rzeczy! pralnia, tak? To są wasze... Nie, to jest jakieś rekwizyty, Rekwizytornia. jedzenie. Czy każdy ma swoją półkę? Wiem. Odstaw, i z bazy. A macie tutaj ten? Montaż dalej? Montaż, no to no. O, jest czekaj! Szybko! Dobra, nic nie było. Co to znaczy swoim ekipem? No bo Stewart zawsze na nim nagrywa Instastory, że robi kubkę. Właśnie. O, ale ładnie. Ale śmierdzi. Zawsze jak widzę ten stanek, to już wiem, że jesteś w toalecie. Śmierdzi. Patrz. Ale ładnie, Rando. Można wyjść i podziwiać ludzi, którzy... Jak ten. Jaki balkon. Na dwie osoby. No na dwie osoby, ale fajne zobaczcie. Ej, Stewart, ale to w ogóle idealnie wygląda, żeby skoczyć stąd do trampoliny pełnej piłek. Skąd masz taki Właśnie gadamy, że dużo mniejszy się dom wydaje na żywo, ale za to ładniejszy. Nie no, nie nagrywaj, bo gadamy o biznesach, nie? Wiadomo, ja robię swoją misję, nie? Weź sobie kurtaczkę i latareczkę. Ogólnie to z niczym nie będzie problemu, tylko chcemy zrobić to bardzo bezpiecznie, bo ze zniknięciem Pateckiego totalnie na chillku, to jest w ogóle najmniejszy problem. Tak szczerze, większym problemem jest to, gdzie on ma się ukryć. I ja wpadłem na pomysł, że może Patecki nie będzie musiał się ukrywać nigdzie, tylko weźmiemy tutaj dla Stewarta specjalnie kilka prezentów w postaci taśm ekipy, bo widziałem, że używają dużo taśmy, ale jakiejś takiej niebrandowanej, jakiejś słabej. Więc specjalnie dla Stewarta weźmiemy po prostu taśmę ekipy. No i jedną wezmę ze sobą. Bo problem jest taki, że mamy miejscówę w łazience, tylko że jak się otwiera drzwi do łazienki, to się otwiera okno, bo to okno chcieliśmy zostawić otwarte, ale właśnie się robi przeciąg i się otwiera to okno i oni je zamknęli i to jest już niebezpieczne. Dlatego ja zamierzam skleić to okno na tyle, żeby ono się trzymało, nie otwierało jak się zrobi przeciąg, ale żeby dało się je wepchnąć i wejść później. A to jest podpucha, że daję to Stewartowi na zasadzie Stewart, masz tutaj taśmę od nas. Bo widziałem, że używacie jakiejś słabej taśmy. Używamy słabej taśmy. Także proszę. Jest, bo była wyprzedana na stronie ekipy, teraz mam. Tak, Patrzałem, chciałem zamówić Tak. i... Teraz już możesz zawsze używać dobrej taśmy, nie braknie ci... Wsadzę od razu do rekwizytorni, bo tu wszystko ginie, wszystko. Mój koni, mamy złoty bilet, to wzięłam, ja wzięłam, on mi zabrał mi. Ale zadziała na dwie osoby nasze? Tak. Można plus jeden wziąć. Mamy numer, mamy bilet, wbijamy następnym razem po prostu. Albo nawet dzisiaj po prostu wbijemy, no skoro mamy bilet, to możemy wbić, nie? Tutaj patent zostaje, tu patent zostaje. Ja nie wiem, co tu robi ten Żyrandol, ja nie wiem. Ja nie wiem, co wy tu robicie, ja nie wiem. Babene. Dobra, babene więc, pokaż trik. Ej, co za zaszczyt! Ja nie wiem. Król? The fuck? Król 7. Mówi? Co to jest? Król? Ja nie wiem. No król to jest utożsamianie się tutaj dzisiaj z... Dobra, trąba. Trik, pokaż trik, jakiego cię nauczył tutaj Czarek Jeszcze mnie nie czaruje. nauczył, ale ja go wymasteruję. Ej, ale trochę... Dobra. Czarek, pokaż ty. Na razie uczę się ruchu. On umie to lepiej niż ja. Nie, ja mówię po swojemu, ty po swojemu.
Jeszcze mogę. 50-40! To jest najlepszy numer. Nie, ale autentycznie chodzi o to, żeby przerzucić karty z jednej dłoni do drugiej w taki szerszy sposób. Jakby... To jest piękne. O, super, dziękuję. Ale jakby za pierwszym razem nigdy nikomu to nie wychodzi. Wow, nice. A już trąbie wyszło i naprawdę spoko. Już poza kamerami dużo lepiej trąbię. A w ogóle... Bo kamera go stresuje, kamera go stresuje. Mi ogólnie wyszło już ze 4 razy, ale wiecie, kamera stresuje, ale... Ale zobacz, ej nie, gdybyś złapał, to by było świetne, nie? Dobra, jestem w łazience, nagrywam to samym telefonem i teraz uwaga. Zadaniem moim jest otworzenie tych drzwi w ten sposób i przyklejenie ich tutaj na dole, tak żeby się nie otwierały. Mam do tego oczywiście taśmę ekipy, bo w przeciwnym wypadku, jak te drzwi byłyby otwarte tą klamką, to przy otwarciu tych drzwi robi się przeciąg i one się otwierają, więc oni je zamykali wtedy. Trzeba zaraz zakręcić i testować. Dobra, wygląda to tak. Powinno zadziałać. Mamy miejsce, po prostu poczekamy, aż kilka osób wyjdzie z holu i tam się chowam. Chowamy się tam, gdzie daliśmy nasze kurtki, a cały czas patrzeć, ktoś nie idzie. I tam jest taka wnęka i w niej patec się schowa i tam masz też okno obok siebie. Wiem i jak coś, to was mogę wpuścić tym oknem tam. I jeszcze jedna sprawa, musicie, jak będziecie brali kurtki, musicie zamknąć te drzwi. Tak. No i git, mamy to spróbujemy w ogóle to nagrać, jak palec tam wchodzi, ale to musi Piotrulo zrobić gdzieś tak, kamery trzymając tak. I... No, tak. Ej, patec, patec, znajdziesz lepszą. Patec, ona nie była ciebie warta, no. Dobra, schowałem się. Dobra, schowałem się i tutaj będę się krył. Dobra, kończymy. Dobra, wyszliśmy. No dobra, trzeba się gdzieś skitrać. Dobra, chowamy się w krzaki, chodź. Ogólnie straszny młyn wyszedł, zaraz wam opowiem dlaczego. Nic teraz nie widać, ale nas słychać, ale jakaś spina wyszła na końcu, ale powiem dlaczego. Dobra, jedzie. Chodź, poczekaj Mati, ja podejdę przy ścianie. Dobra, jesteśmy na terenie domu X, na posesji. Ogólnie to było mega fajnie i pozdrawiamy wszystkich, przepraszamy, że musimy to zrobić, ale no, wiecie, noc to noc, musimy to zrobić. To było zaplanowane, więc to było zaplanowane, to się działo, nie ale jak byłoby super było w środku i aż trochę żal. W ogóle Piotrulo nagrywał pod koniec moment, jak się chował patec. Oni zobaczyli, że nagrywamy niby z ukrycia i się zespinali, że nie wolno na imprezie nagrywać z ukrycia. Nie chodziło o to, żeby was nagrywać z ukrycia, tylko żeby nagrać Pateckiego, który się chowa. No właśnie. Czekamy tutaj chwilę, aż się troszkę uciszy w domu i będziemy kombinować, bo chyba jeszcze nie wszyscy od nas pojechali, nie? No nie, jeszcze Marta Mikser, nie wiem czy wujaszek odjechał. Chyba nie. Dobra, czekamy. Też nie. Czekamy. Właśnie wybiegł Heniek, czyli pies Tubiela. Oby tutaj nie przyszedł. Ja myślę, że powinniśmy wejść w krzaki. Wbiegł do tego garażu tutaj. Serio. Dawaj w krzaki. Przyjął Uber generalnie w tym momencie po Miksera i Martę. No i miejmy nadzieję, że teraz wszyscy po prostu, wiecie, po prostu pójdą do pokojów. No bo o to chodzi, tak? A my jesteśmy zobaczcie za krzakami, tam jest za tymi krzakami dom. No. Tam gdzie mieszka Czarek czaruje i tam jest jeszcze, my jesteśmy teraz za garażem, dokładnie. Tak, za drugim domem. Tam są jakieś 2 auta. Siedzicie w środku. Dobra, patrzcie, doszliśmy tutaj. Tam jest dom. Widać go pięknie. Jesteśmy za krzakami. Widzicie, jak jest ta lampa. Lampa, która nam oświetlała wszystko. Okej, akcja jest taka, że jest 3 już. No i zmieniliśmy pozycję, jesteśmy już z boku domu, czyli bliżej Pateckiego. Dalej się świeci w środku, więc chyba poczekamy, aż może troszkę zgasi świateł. Powoli będzie można już się zbliżać do Pateckiego. Teraz Patecki ma główną rolę, żeby jakby słuchać, czy ktoś dalej jest na parterze. Bo on nie słyszy tych rozmów, ale słyszy mniej więcej, czy ktoś tam się szwenda. Taki jest teraz plan. No myślę, że z 20 minut tutaj jeszcze poczekamy.
Ale było super, pozdrawiamy was i przepraszamy serio, no ale wiecie jak jest, nie? Operator, który nic nie pił, zauważył, że Peter nagrywa, bo Peter nagrywał jak Patec się chowa, a nie nagrywał z ukrycia ich. A oni myśleli, że Peter ich nagrywa z ukrycia. No i wyszła spina. Lexi, przepraszam. Siedzę w skrytce. Czekam, aż wszyscy wejdą. Właśnie ktoś przeszedł. Już czekam, aż wszyscy pójdą. I wtedy zacznie się Patec nie odczytuje konfy w ogóle. Może go torturują już. Oby nie. Porwali, już go wzięli do pokoju. Jak tutaj ktoś zadzwoni, no to jest lipa. Dobra, mamy info od Pateckiego, że są strasznie wkurzeni wszyscy w domu X przez to, że właśnie Peter nagrywał z ukrycia. Okej, zbliża się 4, jest 3:45 w tym momencie. No i z tego, co przed chwilą widzieliśmy, Czarka czaruje, który szedł do tego drugiego domu ze swoją dziewczyną. No i z tego, co Patec mówi, już wszyscy poszli na górę. Powoli zaczynają iść spać tutaj domownicy domu X. No, jest strasznie zimno. My marzniemy, to jest serio masakra. Zgasili. Chyba sprzątają. Jak widzicie, nie jesteśmy w domu X i nie chowamy się teraz, nie robimy niesamowitych pranków, bo nocka się nie udała. I to, co widzieliście, to było wszystko, co nagraliśmy. Opowiemy, co się stało później, może najpierw. Tak. Później, po tym, co widzieliście jako ostatnie, czyli po tym, że oni zgasili światło i tak dalej, ja poszedłem do środka, zadzwoniłem po Marcina, bo on tam akurat spał. Marcin zszedł na dół razem z Lexi i powiedzieliśmy im... Tak. Ja w ogóle to jest tak fajnie zrobiłem, że powiedziałem im: dobra, słuchajcie, to co teraz zobaczycie i usłyszycie, was szokuje, ale pozytywnie. Zaraz wam powiem, czemu pozytywnie. Także nic się nie martwcie i patrzcie na to. Podszedłem do drzwi, gdzie Patec był ukryty, otworzyłem je i opowiedziałem: chodź. I ujawniliśmy się. W sensie oni nie wiedzieli, że robimy nockę do tamtego momentu, dopóki im nie powiedzieliśmy, ale ujawniliśmy się z tym, że robimy nockę i jakby przerwaliśmy ją. I teraz opowiemy wam dlaczego, bo wydaje mi się, że to jest w ogóle fajna historia do opowiedzenia z takim fajnym przekazem i z taką wartością, którą niesie ze sobą. Teraz już po całej akcji i dostałem od Stewarta takie nagranie z ich kamery. To jest gdzieś koło 4:00, nie wiem, 30 mniej więcej. I tutaj właśnie widzicie tę sytuację, którą będę opisywał i którą opisywałem przed chwilą. To znaczy przyjście do ich domu i tutaj im powiedziałem właśnie, no to co zobaczycie was szokuje, ale pozytywnie i patrzcie to, oni taki mindfuck, to jest Stewart, znaczy ten dubiel z Lexi, no i Patec wyszedł i ich miny tutaj mówią wszystko, to w ogóle zabawnie wyszło i pięknie. No i co, gadaliśmy tutaj z nimi chwilę, wytłumaczyliśmy im wszystko, no ale to w sumie zaraz wam będę mówił, tylko teraz tłumaczę wam, co jest na tym nagraniu, bo dźwięku nie ma, a też nie dało się wyciągnąć tego nagrania, tylko, bo coś tam Stewartowi nie działało, tylko mógł mi je nagrać, powiedzmy, kamerą, tak jak teraz to widzicie, no. Także fajnie przynajmniej, że mamy coś takiego, nie? Więc uwaga! Tak jak mówiliśmy wam, wyszła tam mała spina. Spina wyszła z powodu Piotrula troszkę. Naszego operatora. Tak, znaczy to nie jest jego wina, to jest bardziej wina tego, że my troszkę nie ogarnęliśmy, że wszyscy też już... Było straszne zamieszanie, jak to wiecie, przy takiej dużej ilości osób. Ja siebie chciałem nagrać, jak się chowam, ale jeszcze chcieliśmy mieć takie ujęcie z zewnątrz, jak Piotrulo tak, to robi. z boku. I teraz tak, i mieliśmy po prostu do tego, w pewnym momencie pomyśleliśmy, dobra, to jest ten moment, nagrywamy. Piotrulo odpalił kamerę, odwrócił ją, bo my zawsze trzymamy kamerę w ten sposób, jak nagrywamy, powiedzmy właśnie takie rzeczy, których nie chcemy, żeby ktoś widział, że nagrywamy. Odwróconą, tu jest mikrofon. Tu jest mikrofon i po prostu sobie w postprodukcji odwracamy obraz, nie? Przy pierwszym podejściu tam stała osoba i powiedzieliśmy, że dobra, zawracamy, bo nie mogę się schować. Więc Piotrulo cały czas z tą kamerą chodził odwróconą i to był błąd. No. I chodził tak przez 3, 4, 5 minut. 3 minuty za tobą i operator, który był trzeźwy, operator z domu X, zauważył, że tu się świeci czerwona lampka. I on myślał, że my chcemy nagrywać jakieś rzeczy z ukrycia na imprezie, co byłoby, wiadomo, fatalne, ale to nie było w ogóle to. W ogóle nie chcieliśmy i w ogóle Piotr nie nagrywał takich rzeczy, tylko chodziło o sam fakt nagrania Pateca z boku, jak się chowa. Ten operator to zauważył, on poszedł do Piotrula, jeszcze Piotrulo był też trochę, wiecie, na imprezie, w stanie imprezowym, więc Piotrulo powiedział z myślą, że nie chce ujawnić
faktu, że Patec się chował na tym nagraniu, że nie pokaże im nagrania. No i wtedy już zaczęło się robić koło, nie? Takie już wir zdarzeń już, nie? To w ogóle strasznie shady brzmiało, bo ja tam jak gdyby siedziałem przy wyjściu i ja słyszałem, że właśnie to było takie pokaż co tam nagrałeś, tak? Dla Domu X i dla tych osób, które w tamtym momencie były świadkami tej sytuacji, to była okropna sytuacja i nas stawiało w takim świetle takich potworów, że co my przyszliśmy, nie wiem, nagrać jak ktoś jakąś tajemnicę zdradza i z ukrycia, no strasznie to brzmiało. Ale tak mogło i tak to wyglądało. Tak to wyglądało. I tak każdy by to odebrał, tak, no bo kamera odwrócona. Czemu, wiesz, czemu nagrywasz z ukrycia, czemu nie nagrywasz normalnie, nie? No właśnie, a chodziło tylko o fakt nagrania Pateckiego, który się chowa. Siedzieliśmy w tych krzakach, no bo jakby na tamten moment nie uznaliśmy, że kończymy. Chcieliśmy dalej to kontynuować, bo myśleliśmy, że sprawa jest w miarę wyjaśniona. I następnego dnia wyjaśnimy po prostu, tak, nie? Zrobimy nockę. Mieliśmy pewność, że po prostu zrobimy nockę i następnego dnia im powiemy, okej, słuchajcie, to nie chodziło o żadne nagrywanie z ukrycia, tylko po prostu nagrywaliśmy nockę. Usłyszałem, jak po prostu oni się przejęli tym, że coś nie pasuje. I słusznie się przejęli, że coś nie pasuje, no bo czemu ktoś miałby nagrywać na imprezie kamerę do dołu? No i rzeczywiście jak gdyby była lekka spina o to. A ja to w ogóle Pateckiego usprawiedliwię, bo on pisał na konfie chyba z 6 razy, że naprawdę siedzi z zamkniętymi uszami, bo nie wiedzieliśmy co się stanie, czy to nie wyjdzie, czy to wyjdzie, ale w razie czego, żeby nikt mu nie zarzucił, że on ich podsłuchiwał, więc ja naprawdę, w sensie jestem pewien, że Patecki mówi prawdę i naprawdę siedział z zamkniętymi uszami. No nie, bo ja po prostu inaczej, to była taki efekt niefajny tego, bo tego w ogóle totalnie nie miało nie być. Miała się skończyć impreza, mieli tam iść, ja sobie tam siedziałem na telefonie i po prostu mieliśmy zacząć robić nockę. A to, że właśnie wyszła ta spina i no kurczę, chcąc nie chcąc, słyszałem, że po prostu jest dym i nie chcą żeby jak gdyby stało im się coś złego, tak? Nie chcą, żeby jakieś informacje powiedzmy ewentualnie wyciekły, no ale wiadomo, żeby nie wyciekły, nie? W tym momencie napisałem do was, ej słuchajcie, jest grubo, skończmy to, nie? No i ja początkowo jeszcze uznałem, że nie kończmy, bo powiemy im rano, bo cały Team X myślał, że my tutaj jakąś konspirację robimy, że jakiś podstęp, więc w momencie jakbyśmy rano im powiedzieli, że nie o to chodziło, to nie byłoby problemu, ale problem pojawił się, jak to zaczęło naprawdę się rozciągać i to trwało godzinę, właśnie to trwało drugą godzinę. Później Lexi napisała do wujaszka, że jest jej bardzo przykro i wtedy uznaliśmy, okej, to już jest za dużo, w sensie wolimy przerwać film, nie zrobić go, ale mieć dobre relacje z nimi. Prawda jest taka, że my tam pojechaliśmy naprawdę się z nimi spotkać, naprawdę ich lubimy, naprawdę z nimi spędzić czas, a przy okazji troszkę im tutaj ukręcić nosa i zrobić pranka i zrobić nockę. Wszystko się trochę wymknęło spod kontroli i jednak postawiliśmy te relacje po prostu nad filmem. I no i tak po prostu chyba trzeba było zrobić. Tak, nie? trzeba było zrobić, bo no mogło... Inaczej, gdyby była jak gdyby sytuacja w drugą stronę, to też jak gdyby miał wszystko chciałbyś, żeby ktoś się tak zachował, nie? Poszedłem tam, zadzwoniłem właśnie po Dubiela, po Lexi i powiedziałem im, otwierając te drzwi, mówię, wychodź do Pateca. Że wyszło tak niefajnie, a to miała być zwykła niewinna nocka, gdzie na parterze... ostatecznie nie wyszło niefajnie, ja chcę jakby to przekazać, że ostatecznie nie wyszło niefajnie, że ostatecznie właśnie pogadaliśmy tam już ja z Pateckim, z resztą, która tam była, to było w ogóle o 5 rano już, wytłumaczyliśmy im to, tak jak teraz wam tłumaczymy. Chcieliśmy właśnie to wszystko wyjaśnić, żeby nie było żadnej spiny. No więc z tego miejsca jeszcze raz pozdrawiamy cały Team X i fajnie, że się to wszystko wyjaśniło, fajnie, że są w porządku relacje, no i to jest chyba najważniejsze. No a filmik to filmik, nie ma udanej nocki, nie? No trudno. Nie, no. Raz się wygrywa, raz się przegrywa. No tak jest, no. Ogólnie uznaliśmy wszyscy wspólnie, że to będzie zarąbista historia w ogóle do opowiadania kiedyś, nie? Że jakby tutaj na początku imprezka, wszystko git, później jakaś taka dziwna sytuacja, nie wiadomo co jest grane, a później się wszystko wyjaśnia i jest w porządku. Plan był potężny, ale no nie wyszło, nie? No nie wyszło. Ale przynajmniej fajnie spędziliśmy czas. Ja się bawiłem świetnie tam w ogóle. Ja się nie bawiłem świetnie, bo musiałem udawać smutnego. Ja strasznie lubię, ja lubię poznawać nowych ludzi, taki melanżyk to dla mnie jest idealna sprawa. Szczególnie, że jednak to są powiedzmy znajomi z branży i też jak gdyby dużo tematów jest wspólnych. Teraz powiem to, co my mówiliśmy chyba po całej akcji sobie, że zapraszamy teraz Team X do nas, wszystkich. Tak jak my byliśmy u was wszyscy, teraz was wszystkich zapraszamy do nas. Także moi drodzy, subskrybujcie kanał, czerwony przycisk na moim palcu i trzymajcie kciuki za ewentualne kolejne nocki. I żegnamy się, do jutra, trzymajcie się, na razie, siema!